Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Technikali. Dzisiaj mam dla Was dwie myszki od Genesis. Jest to Krypton 750 oraz Xeon 770. Zapraszam serdecznie. Obie myszki są bardzo ciekawe, są jedne z lepszych ze swoich tutaj właśnie typów, ale czym się różnią i dlaczego akurat te dwie myszki wziąłem dla Was do porównania. Zacznijmy od tego, że pierwsza myszka, mam tu na myśli oczywiście tą myszkę Krypton 750 ostrość, jest ostrość super. Tą myszkę wziąłem specjalnie dla Was, gdyż sam tą myszkę używam już od kilku miesięcy. Przestawiłem się na nią już naprawdę dawno temu i naprawdę jestem z niej mega zadowolony. To jest nóweczka, całkowicie nowa sztuka, która będzie do oddania dla Was lada dzień. Pokażę się filmik na ten temat, związany troszeczkę ze świętami. Ale podstawowe cechy tej oczywiście myszki. Oprócz samego RGB, który jest już standardowy odnośnie takich tutaj myszek, jest ona strasznie lekka. Jest tutaj możliwość regulacji jej ciężkości, więc jeśli ktoś potrzebuje ciężką myszkę, jak najbardziej może to sobie zrobić. Z tyłu jest w pełni wszystko do wyregulowania. Otworzymy, pokażę Wam, jak to wygląda na tej nowej, całkowicie nóweczce, jeszcze nie otwieranej sztuce. Oraz same odświeżanie jest tutaj naprawdę szybkie. Xenon natomiast 770 jest to, powiedzmy, już taki bardziej cyborg, gdyż mamy dwa panele boczne, które ją rozbudowują. Dodają nam tutaj klawiaturę, która służy nam właśnie do jeszcze większego zarządzania grą za pomocą samej myszki. Zyskujemy dodatkowe klawisze. Ta myszka przeznaczona jest dla osób, które grają w gierki, głównie chyba MMORPG, gdzie tych klawiszy, tych przycisków, speli, umiejętności jest tak dużo, że nie da rady tego ogarnąć z pomocą standardowej klawiatury, myszki, no bo musicie tylko i wyłącznie jakieś kombinacje odnośnie klikania tam robić. Tutaj wszystko będzie pod ręką, wszystkie klawisze dostępne bardzo szybko, więc każda akcja, każdy wróg, który Was zaatakuje, będzie tutaj do pokonania. Przejdźmy w takim razie pierwsze co do myszki naszej Krypton 750. Od razu widzimy RGB lekka oraz też bardzo dobry laser, który jest zamontowany. DPI od 200 do 8000, jest gamingowy softing, czyli możecie wszystko to oczywiście ustawiać sobie z poziomu już komputera. Wbudowana pamięć, żeby zaprogramować tutaj Wasze rzeczy, programowalne przyciski, zresztą to już jest chyba standard odnośnie Genesis i ich tutaj myszek. Z tyłu informacja o tym, że myszka jest rozbieralna. Tutaj są nasze odważniki, które możemy montować, dwie wersje tyłów, ale zobaczmy to sobie po rozpakowaniu. Klasyczny nożyk wchodzi tutaj do akcji. Otwieramy i zobaczmy, cóż tam się chowa. Myszka Genesis zapakowana jest w pudełeczko, żeby nic tam się z nią nie stało. Otwieramy. W środku standardowo mamy instrukcje, podstawowe informacje, dane, problem, kontakt mi oczywiście. I pierwsze co, dostajemy tutaj pełną obudowę. To zależy jak to lubi. Tu mamy pełną obudowę albo możemy mieć też siateczkową. Następnie dalej mamy zapasowe ślizgacze. Jest ich naprawdę dużo. A przy okazji jeszcze mamy tutaj odważniki i tu możecie regulować sobie, ile będzie Wasza myszka ważyła. Sam taki jeden odważnik waży około grama, więc tutaj możecie sobie w pełni wyważyć, ile co ma tutaj właśnie ważyć. No i sama nasza myszka, oczywiście kabelek standardowo w przeplocie, bardzo fajny, bardzo giętki, więc nie ma problemu z jego złamaniem. Nasza myszka standardowo jest tutaj z siateczką. Siateczkę ściągamy, zahaczając od dołu i możecie sobie to wymienić na coś innego. Tu macie zamontowany koszyk, do którego montujecie właśnie Wasze odważniki. Wchodzi to bardzo delikatnie, ustawiacie jak chcecie, montujecie inną osłonkę, jeśli macie takową oczywiście potrzebę. Sama myszka jest bardzo dobrze wykonana, jak mówiłem, już ją używam od dłuższego czasu i jest ona naprawdę bardzo przyzwoita, więc szczerze mogę Wam ją polecić, ale to jest myszka klasyczna, standardowa. Ale zobaczmy może myszkę troszeczkę dla osób bardziej wymagających. Nasza myszka Xenon 770. Jestem mega ciekawy, jak to wygląda, jak rozwiązali samo mocowanie tego, no ale zobaczmy sobie pierw samo pudełeczko. Czym się różni od naszego poprzednika? Od razu widzimy, że nie ma standardowego tutaj pudełeczka. Na początku widzimy tutaj dodatkowe ślizgacze, bardzo fajny dodateczek.
No i wyciągamy już naszą ową myszkę. W środku znajdziemy jeszcze instrukcję obsługi. Opisem podstawowym, że trzeba podpiąć ją do komputera, co chyba w większości możemy się domyśleć. Następnie nasze tutaj elementy. I teraz tak, widzimy, jeden z elementów jest zwykły, płaski. Tutaj mamy z podstawowymi przyciskami. Mamy jakby 3 opcje do naszej myszki. Czy ten pasek jest ściągalny? Jest ściągalny. Czy możemy ściągnąć ten pasek i tutaj zamontować sobie ten z nastawieniem bardziej na palec, żeby mógł tutaj sobie leżeć, czyli lepsza ergonomia, czyli 2 wersje, jak to woli. Druga strona również. Standardowo mamy zamontowane tutaj przyciski. Mamy tutaj od 1 do 9. Wszystkie są w pełni programowalne. Przy standardowym trzymaniu, no powiem, myślałem, że tutaj z tymi 3 będzie problem z dosięgnięciem, a nawet jak na moją wielką rękę spokojnie jest w stanie tam sięgać. Sama góra jest pokryta czymś takim dosyć fajnym, bo się nie ślizgam tutaj. Jest tu jakby takie chropowate wszystko. Jest to naprawdę mega przyjemne i serio się nie spodziewałem tego, że to tak będzie wyglądało. Ślizgacz też przyjemny tutaj odnośnie używania. Mamy dodatkowo jeszcze klik na nim samym. Plus, minus odnośnie DPI prawdopodobnie. Kabel standardowo w przeplocie. Tak on tutaj się prezentuje. I ten panel oczywiście od dołu zahaczamy delikatnie i jest on ściągalny. Widzimy tutaj już nasze przyciski wszystkie oraz na samej myszce mocowania. Możemy je zmienić, jak mówiłem, na tą wersję klasyczną, jeśli ktoś tego nie lubi, i wtedy mamy 3 przyciski, 2 standardowe oraz 1 ekstra, którego normalnie nie ma. Ale no nie po to się bierze taką myszkę, żeby używać tego klasycznego. I pamiętajmy o jedno, mocowanie jest magnesowe, w tym miejscu mamy 2 magnesy i oddziaływują one z tymi 2 śrubkami, które są tutaj zamontowane. Identycznie jest tutaj, też mamy magnes na śrubki. No i oczywiście przydałoby się sprawdzić jeszcze w aplikacji, jak wygląda samo ich konfigurowanie. W tym celu pójdziemy już na stronkę Genesis, wyszukamy naszej myszki Xenon 770, zejdziemy na sam dół i tutaj mamy do ściągnięcia aplikację już do sterowania. Następnie prosty etap oczywiście instalacji, dalej i uruchamiamy naszą aplikację. W tym momencie po podpięciu naszej myszki uruchamiamy już aplikację i przechodzimy już na same tutaj ustawienia. I mamy tutaj dostępne wszystkie nasze przyciski po kolei do ustawienia od 1 do 9 wraz z ich sygnaturą, gdzie one się znajdują. Możemy sobie je skonfigurować, możemy sobie również DPI, jakie będą. Samo oświetlenie, jak to będzie tutaj dostępne, mamy na razie te standardowe. Przechodzimy na Stereo tutaj, dajemy na Apply. Jest ono przesyłane aktualnie do naszej myszki i nastąpi zmiana tego wszystkiego. To Wam pokażę to jeszcze z bliska, jak to wygląda. Zmienimy sobie jeszcze raz ustawienie na neony z dużą szybkością, żebyśmy zauważyli tutaj różnicę. Dajemy znowu Apply i mamy tutaj widoczne to u samego dołu. W tym oto miejscu jest standardowy pojedynczy kolor. Jak przejdziemy sobie teraz w ustawieniach na Wave na przykład, damy na Apply, zauważymy, że dół już nam się zmienia i jest on całkowicie inny. Jest to naprawdę mega fajne, jeśli ktoś lubi sobie takie rzeczy właśnie ustawiać. Same parametry myszki te są oczywiście do skonfigurowania. Nosi jej szybkości, scrolle jak ma działać oraz podwójnego klawisza myszki, czy ma być szybki czy nie szybki. Same makra też są tutaj konfigurowalne. W tym momencie musicie sobie sami odpowiedzieć, jaka myszka jest Wam potrzebna do jakich celów. Jeśli nie gracie w gierki MMO, nie macie mega dużo przycisków do naciskania, osobiście polecam Wam myszkę Krypton 750, bo sam ją używam. A jeśli faktycznie gracie w gierki, które wymagają od Was masy, setek tysięcy przycisków, no może nie tysięcy, ale dużo przycisków, to jak najbardziej myszka Xenon 770 będzie dobrym rozwiązaniem, gdyż wszystko macie pod ręką i możecie to od razu sobie ustawić. A co Wy sądzicie odnośnie tych myszek? Czy któraś z tych myszek Was zainteresowała? Czy posiadacie myszkę z taką masą przycisków na swoim boku? Czy też uważacie, że lepsze są te, gdzie jest ich bardzo malutko? Napiszcie mi to oczywiście w komentarzu. Ja Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na kolejne materiały. Na razie, hej, pa!